Witam. Słuchajcie, chciałem poruszyć taki temat. Ogólnie to nagrywam to już chyba trzeci raz. Raz mi się po prostu włączyło zamiast nagrywania to slow motion i 10 minut gadałem do slow motion. Troszkę się zdenerwowałem, ale mniejsza z tym. A tak przy okazji to chciałem wytestować sobie muszkę. Mikrofon nowy. Zobaczymy, jak tu będzie działać wszystko. Może troszkę lepiej. Na pewno troszkę lepiej. Mam nadzieję, że... To znaczy, powiem tak. Myślę, że przez ten mikrofon dalej będzie słychać moje mlaski, oddechy i tak dalej, co mnie samego irytuje. Sam siebie irytuje, kurwa. No ale cóż, mniejsza z tym. Chciałem poruszyć temat stawki. Stawki w takiej pracy właśnie jako kurier paletowy na solówce. Mówię tutaj o pracy na etacie. Bez własnej działalności, bez swojego samochodu. Czyli tak, jak zaczyna większość ludzi w tej branży, moim zdaniem. No chyba że ktoś ma z pokolenia na pokolenie transportowców, to wiadomo, to jest inaczej. Ja na przykład nigdy nie myślałem, że będę jeździł jakimiś samochodami, dostawczakami i tak dalej. No załóżmy taką standardową stawkę 300. Często się przewija w tej robocie, więc możemy ją przyjąć jako punkt odniesienia. Czekajcie, bo mam serpentynkę taką niewielką. Ślisko, trzeba uważać. Szać, mgły, kaszana leci. Dobra, no i co teraz? Co dalej? 300. Czy to jest mało, czy to jest dużo? Odpowiedź nie jest taka jednoznaczna, nie jest prosta. Słuchajcie, bo to zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze, regionizacja, zwał jak zwał, czyli na przykład gdzie pracujesz w danym rejonie, nie wiem, no, mówię też o takich rejonach jak miasta, no, nie tylko jeden rejon, czyli Podkarpacie. Czekajcie, bo się muszę skupić, czy ja mam skręcić w prawo, czy w lewo. W prawo, dobra. Muszę ćwiczyć podzielną uwagę, bo trudne to jest, powiem Wam. Nagrywanie, jazda pomalutku z tymi kwiatami. Także jeszcze raz. Rejon w jednych miejscach to będzie normalna stawka. Te 300 na przykład. W innych rejonach powiedzą, że to jest za mało. Po drugie, jeden da Ci konkretną stawkę i koniec. Nie ma żadnych zmian. Inny zaś pracodawca może dać Ci większą stawkę, ale dorzucić Ci też więcej roboty. Coś za coś. No i wreszcie, po trzecie, doświadczenie. Na start często bierzesz to, co jest. Nie możesz za bardzo wybrzydzać, chcesz się nauczyć i tak dalej. Czekajcie. A, dobra, to ja już wiem, w którym ja jestem miejscu. Okej. Widzicie, codziennie jakieś to nowe dróżki. Człowiek poznaje. Kurde, jak teraz nie pojadę, to już później nie pojadę. Dobra, stoję. No, jedziemy? Dzisiaj? Dzisiaj? Dawaj. Jak ktoś wchodzi w tą robotę, to myślę, że te 300 wydaje się całkiem przyzwoite.
bo chcesz zacząć, chcesz jeździć, zobaczyć jak to wygląda ta robota od środka. A im dłużej w tym siedzisz, pracujesz już rok, 2, 3, zaczynasz patrzeć na to troszeczkę inaczej. I zaczyna ci się tam układać trochę w głowie, nie? I wtedy zaczynasz się zastanawiać. Pojawia się pytanie, czy nie powinieneś brać więcej za tą robotę? Zawsze się pojawia takie pytanie w głowie. Bo to nie jest tylko jazda za kierownicą, kręcenie kółkiem. Słuchajcie, macie od kilku do kilkunastu punktów dziennie. Czasem więcej, gdzie wpada nawet 20 stopów i do tego jeszcze odbiory. A czas pracy? No to około 9 godzin to jest taki standard. Ale często robi się z tego 11 godzin, a nawet 12. Zdarza się tak. Do tego dochodzą rozładunki, klienci, którzy są naprawdę czasem nieświadomie upierdliwi, że tak powiem. Nieświadomie. No, więcej zdarza się nieświadomie jak świadomie. Sytuacji, gdzie wszystko trzeba ogarniać samemu. Przykład. Jedziesz do miasta, masz jakiegoś klienta, dzwonisz, pan mówi, że jest po 2 zawałach i że ma 75 lat. No i musisz do niego wnieść zmywarkę na 4. piętro. Zastanawiasz się nagle, zadajesz sobie pytanie, czy może jakiegoś sąsiada zwerbować, czy może jakiegoś człowieka z chodnika zapłacić mu. Są takie myśli niekiedy. Pani zapłaciła za dostawę, usługa z wniesieniem była 150 zł. No i wyobraźcie sobie, że pani musiała sama wnosić to na chyba 3. piętro bodajże, razem ze mną. Pamiętam, wszystkie ściany na półpiętrze, wszystkie ściany były obite, sypał się z nich tynk. Rogiem palety żeśmy poobijali, bo to był jakiś gabaryt, to też jakaś sofa czy coś to było, nie wiem, nie pamiętam, jakaś pufa. I to był gabaryt, no. Nie było to zbyt ciężkie, ale trzeba było to jakoś ogarnąć, zanieść. Objętościowo było za duże. Jeszcze inny przykład. Na przykład, dobra, to już pojebać. Myślę, że na początek dla wielu osób ta robota jest na tak. Jak najbardziej. No, ale na dłuższą metę wszystko zależy od tego, czego ktoś oczekuje. Bo możesz mieć większe ambicje, tak jak ja. No, miałem większe ambicje i chciałem iść na naczepy, głowa wyżej niż kabina, naczepy wszelkiej maści. Zrobiłem takie błędne koło, solówki, naczepy i wróciłem znowu na solówki. I nie wiem, i powiem Wam, że nie narzekam, jestem codziennie w domu. Znam swoją trasę, znam ludzi, wiem mniej więcej, o której przyjadę. No i nadchodzi ten moment i wchodzisz w tą rutynę. Masz ogarniętą robotę i nawet jeśli coś Ci nie pasuje, to zostajesz w tej robocie. Bo jest wygodnie, bo znasz trasę, bo znasz ludzi, wiesz, o której przyjedziesz. I mimo to, że możesz gdzieś dostać wyższą stawkę, to już siedzisz w swojej robocie. Lubisz tą robotę, nie chce Ci się wszystkiego zmieniać na nowo. A więc czy te 300 zł to jest dobra kasa? To zależy, słuchajcie, to zależy jak leży. Najważniejsze to jest wiedzieć, na jakim etapie jesteś i czy chcesz iść dalej. Jeśli jesteś początkujący, musisz troszkę mieć pokory. Musisz poczekać. Czasem musisz się zgodzić na jakąś mniejszą stawkę. Dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda u Was, jak Wam płacą. Czy to jest też od dniówki, czy jakieś inne rozliczenia. I czy
według Was taka stawka ma sens? Ciekaw jestem, jak to wygląda w różnych regionach Polski nawet. Zachęcam też do zasubskrybowania, no bo po to się bawię w tego YouTube'a. Także pogoda dzisiaj jest kiepska, ale czasem mi też taka potrzebna. Ciekawe, jak się mucha sprawdziła. Też możecie napisać, czy ten dźwięk jest w miarę. No, zatrzymałem się w standardowym miejscu na pauzę. Często tu się zatrzymuję, to jest fajne jeziorko. Deszczek sobie popadiewa. O, idę w pustaki. Nie chce mi się dzisiaj kompletnie nic. Sklep mam 300 metrów za mną, ale nie chce mi się. Chyba hot doga sobie kupię. Idę w pustaki. Nikogo nie ma, nikt się nie patrzy. Kurwa, co tutaj ludzie wysypują. Dobra, do kabiny, bo zimno. Dobra. Kończymy to. Muszę Wam jeszcze powiedzieć, że zostaniecie uzależnieni od hot dogów i kawy ze stacji.